Hejka, dzisiaj będę obcinać włosy i zamierzam obciąć kilka centymetrów, a potem zrobić sobie butterfly cut, czyli po polsku motylkowe cięcie. I najpierw moczę włosy, dokładnie je rozczesuję, potem dzielę na pół i związuję dwie kitki. Wymierzam dokładnie, jaką odległość chcę mieć, a potem jeszcze zawiązuję dodatkowe dwie gumki, żeby potem wszystko przy obcinaniu się trzymało, żeby mi się nic nie rozsypało. A i przy okazji też, jakbyście się dziwili, co to jest w ogóle za pomieszczenie, to jest po prostu dom w remoncie i tutaj wszystko jest jeszcze niedokończone. Ale jakby to było najlepsze miejsce do obcinania włosów. No i pierwsza kitka obcięta, jak widzicie było przy tym trochę emocji. I teraz obcinam drugą kitkę i ściągam gumki. No i teraz zabieram się za butterfly cut. Korzystałam z tutorialu Bradamondo. Oddzielam sobie tą część z przodu i zawiązuję gumkę nad czołem. I jeszcze też musiałam przy okazji w trakcie sprawdzić dokładnie, jak to ma być, aby nic się nie pomylić. A potem biorę tą część, która mi pozostała i zawiązuję kitkę na samym czubku głowy. Obcięłam z tej kitki wyżej tak trochę mniej włosów, nie chciałam, żeby było aż tak bardzo mocno wycieniowane, więc poszły tam, nie wiem, z 3 cm. Za to z tej kitki z przodu wzięłam trochę więcej, bo chciałam, żeby było tu z przodu właśnie bardziej wycieniowane. Tak, nie wiem, z 4-5 cm około. I jeszcze też tak dodatkowo trochę pocieniowałam. I postanowiłam, że zrobię sobie również grzywkę i że będzie to grzywka rozdzielona na pół, czyli po angielsku curtain bangs, czyli zasłonowa grzywka, tak po polsku. I oddzieliłam tutaj z przodu tą część, wszystko jeszcze raz smoczę i potem nożyczkami obcinam taką mniej więcej długość, jaką chcę, czyli tak około w połowie policzka do nosa. Nie chciałam też obciąć za dużo, żeby potem nie było, że przesadziłam i będzie to źle wyglądało, dlatego obcięłam taką długość. Bo zawsze jak ma się dłuższe włosy, można jeszcze trochę dociąć, a jak już są za krótkie, no to już się nie doczepię. I potem jeszcze tą metodą na skos obcięłam sobie tutaj, żeby było wszystko ładnie wyrównane. Teraz całe włosy wysuszę, wystylizuję i pokażę Wam, jak wyglądało to pierwszego dnia oraz potem parę dni później, jak zrobiłam sobie już dodatkowo makijaż, bo skoro butterfly cut, no to motylki i według mnie pasuje mi ta fryzura. Dajcie znać w komentarzach, co Wy o tym sądzicie i napiszcie też, czy obcinaliście sobie sami kiedyś włosy. A już niedługo pokażę Wam, jak będę moje włosy hennować, czyli będę ruda, a przynajmniej mam taką nadzieję. No i zapraszam Was, zaraz wyskoczy Wam ten filmik, jeśli będzie dodany, a teraz się z Wami żegnam i pa!